ilość produkowanej wody demineralizowanej? Czy potrzebujecie systemu, który jest tańszy w zakupie? Czy potrzebujecie systemu już bardziej profesjonalnego? Dostępność tych elementów eksploatacyjnych, jakość wykonania, waga i mobilność tego systemu, podgrzewanie wody, podajnik chemii, możliwość regulacji ciśnienia, czyli przepływu wody. Może rozważasz lub będziesz rozważać zakup systemu WaterFed, czyli systemu, który demineralizuje wodę w celu umycia okien i elewacji. Jeśli tak, to ten materiał będzie kompleksowym przewodnikiem po cechach i funkcjach systemów, który pomoże Ci w zakupie. Jeśli natomiast masz już system do filtracji wody, to obejrzyj ten materiał po to, aby wiedzieć, jak zadbać o poszczególne elementy systemu. Zapraszam do obejrzenia. Najważniejsza kwestia, na którą musicie zwrócić uwagę, to ilość produkowanej wody demineralizowanej i zależność tego od ciśnienia wody z sieci. Taka minimalna ilość wody, którą potrzebujecie wypracować, to jest 1 litr na minutę. To jest taka produkcja dla jednego operatora. No i to jest takie absolutne minimum, żeby umyć okna. Optymalniejszym jest gdzieś tam 2 litry na minutę, 1,5. Już to wtedy troszkę szybciej będziecie w stanie pracować, troszkę szybciej będziecie w stanie płukać okna z zabrudzeń. No i takie 3-4 litry na minutę to już jest dość dużo i tym już czasem to jest nawet za dużo, bo za bardzo chlapie. Nie sugerujcie się tym, że im większe ciśnienie, tym lepsze, bo też im więcej wody wyprodukujecie, to tym szybciej Wam się zużyją filtry. No i jeżeli planujecie pracować danym systemem w 2 osoby, no to musicie tą ilość przemnożyć po prostu razy 2. A jeśli czerpiesz wartość z naszych materiałów, są do Ciebie pomocne, a jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to będę bardzo wdzięczny za kliknięcie suba gdzieś tam na dole pod filmem. Kolejną kwestią, na którą powinniście zwrócić uwagę, to to, czy potrzebujecie systemu, który jest tańszy w zakupie, oparty tylko na zasadzie przepływu przez złoże dejonizacyjne, ale jest droższy w eksploatacji, czy potrzebujecie systemu już bardziej profesjonalnego, który się lepiej sprawdzi do świadczenia usług, do regularnego mycia, czyli na przykład takiego systemu opartego na odwróconej osmozie. I tutaj nie będę wchodził w szczegółach w ten temat, ponieważ nagraliśmy o tym osobny odcinek. Odsyłam Was do materiału, który możecie sobie obejrzeć po tym materiale. Link tutaj gdzieś na górze jest i też znajduje się w opisie filmu. Na początek skupię się na systemach, które filtrują wodę na bieżąco podczas pracy, czyli takich systemach mobilnych na wózku, a w dalszej części materiału powiem też o systemach Novana i kiedy warto który wybrać, no i czym się kierować też przy wyborze tych systemów. Kwestia numer ile? Myślę 3, Adam. Chyba to będzie kwestia numer 3. To jest koszt eksploatacji, czyli jakby musicie przeliczyć to, ile Was będzie kosztować eksploatacja tego urządzenia, ponieważ będziecie wymieniać w nim filtry. I wymieniamy taki filtr wstępny, dejonizacyjny, który gdzieś tutaj jest na dole, no i tą membranę jeszcze odwróconej osmozy. To są takie filtry, które podlegają wymianie co jakiś czas. No i pytanie, ile te filtry będą kosztować w systemie, który rozważacie. Ile będzie kosztowała żywica do tego filtra, czy to jest na przykład filtr, który jest trzeba kupić tylko od tego producenta konkretnego, czy to są filtry uniwersalne, które możecie kupić u różnych producentów, ponieważ jeżeli na przykład wybierzecie filtr, który jest tylko od jednego producenta, no to jeżeli ten producent w jakiś sposób nawali, nie będzie miał tego filtra na stanie, no to zostajecie trochę w kropce. Jeżeli to są uniwersalne filtry, no to zawsze możecie skorzystać z innych dostawców, poszukać po prostu tego filtra gdzieś w internecie. Inną kwestią jest jakby cena tych filtrów. No ona powinna być stosunkowo jakby konkurencyjna rynkowo. Niektórzy producenci stosują taki chwyt, że jakby te filtry są drogie, po to, że powiedzmy system jest może trochę tańszy, no ale wtedy was drożej wychodzi eksploatacja, więc warto sobie to tutaj przeliczyć. To, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to jakby jakość tej membrany, ponieważ są bardzo różne membrany na rynku. I są membrany, które kosztują, nie wiem, 1200 zł, a są membrany, które kosztują 500 zł. I to jest też membrana, która jest do niskiego ciśnienia, z tym, że ta membrana za 500 zł no, zużyje się dużo, dużo szybciej, po prostu nam spuchnie w środku, nie będzie produkować jakby takiej ilości wody, jaką produkowała na początku, więc ona będzie podlegać dużo szybciej wymianie. Więc warto zwrócić uwagę na to, jaką producent właśnie zastosował tą membranę w tym systemie. Kwestia numer 4 to dostępność tych elementów eksploatacyjnych bądź jakichkolwiek elementów do tego systemu od zaraz na miejscu. Ponieważ może się zdarzyć taka sytuacja, że podczas pracy gdzieś Wam ten system się uszkodzi, nie wiem, spadnie ze schodów, gdzieś tam się przewróci.
coś się podzieje właśnie z membraną i będziecie potrzebowali tych elementów na już, ponieważ na przykład zablokuje się wam możliwość wykonania zlecenia. No i to jest bardzo ważne, żeby ten dostawca, który wam ten system sprzedaje, no to miał po prostu te elementy dostępne względnie szybko, albo przynajmniej jakieś rozwiązanie na to, na czas po prostu, kiedy ten element jest niedostępny. Także to kolejna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę przed zakupem. A kwestia numer 5, no to jakość wykonania. W pierwszej kolejności zwróćcie uwagę na ramę, na której oparty jest ten system. Powinna to być rama wykonana ze stali nierdzewnej albo z aluminium, ze względu na to, że jeżeli to będzie zwykła lakierowana stal, no to wam po prostu gdzieś tam zawsze ten system będzie się obijał, odejdzie ta farba, uszkodzi się, no i z czasem będzie wam to rdzewieć, no i naprawdę kiepsko to wygląda, no i funkcjonalnie też z czasem może nawet się tam zrobić dziura przy tej rdzy, jeżeli tam regularnie będziecie tym dużo pracować. Więc albo stal nierdzewna, albo aluminium to są takie dwa materiały, z których powinny być wykonane ramy. Inne raczej bym na pewno odrzucił ze względu na to, że po prostu będą nam rdzewieć w przyszłości. Poza ramą warto też zwrócić uwagę na elementy, wszystkie złączki, połączenia, węże. Czy to na pewno jest aby takiej jakości, że to wytrzyma dłuższą ilość czasu. Tam jeżeli pracujecie z pompą w tym systemie, no to on wytwarza tam ciśnienie nawet do 8 do 10 barów, więc takie zwykłe wężyki jakby tam się nie sprawdzą, to muszą być węże, które wytrzymują takie ciśnienie i są atestowane po prostu pod kątem tego ciśnienia. Więc to kolejna kwestia, na którą musicie zwrócić uwagę przed zakupem. Kolejną kwestią numer 6 na naszej liście jest waga i mobilność tego systemu. Będzie ten system często przenosić, nie wiem, po schodach, gdzieś go wnosić w jakieś miejsce, będziecie go wkładać do samochodu, wyjmować do samochodu, więc warto zwrócić uwagę na jego wagę już właśnie razem z wypełnioną wodą. Może na start właśnie nie będziecie mieli od razu busa, tylko będziecie mieli na przykład małą osobówkę, więc to musi być wygodne. No i takie, nie wiem, no 25-30 kg jeszcze jedna osoba jest w stanie względnie jakby w prosty sposób wsadzić do samochodu, jeżeli oczywiście ten system jest taki poręczny, że jest go za co złapać. No ale jeżeli to już jest wyższa waga, no to po prostu będzie trudniejsze i uciążliwe, nie? Więc zależnie też na jakim komforcie wam tutaj zależy, no to jest taki aspekt, na który warto sobie zwrócić też uwagę. Kolejną kwestią, numer 7, są koła. Warto zwrócić uwagę, aby były to koła pompowane na odpowiednio grubej oponie dostosowanej do wagi tego systemu. No i ważne też, aby te koła miały łożysko, żeby to nie były takie koła po prostu wrzucone na jakąś ośkę, które gdzieś tam latają. To powinno być wszystko stabilne. Będziecie tym systemem dużo przejeżdżać po nierównościach, to powinno być płynne, ten system nie powinien wam skakać. No i też jeżeli on jest ciężki, a te koła nie są właśnie pompowane i na łożyskach, no to może się wam gdzieś ta rama cały czas obijać, stukać, jakieś śruby się wam będą odkręcać i tak dalej, więc na to warto też zwrócić uwagę. Kwestia numer 8 na mojej liście to podgrzewanie wody. Tutaj bardzo często o to pytacie, jeżeli do nas gdzieś tam dzwonicie, zapytać o system, to pytacie, czy to podgrzewanie wody ma sens i tak dalej. Moim zdaniem podgrzewanie wody jakby wspomaga usunięcie zabrudzeń. Ciepłą wodą się troszkę łatwiej usuwa zabrudzenia, tylko to musi być taka woda, która na kiju no, ma przynajmniej te 50 stopni. No, 45-50 stopni to jest takie minimum, powiedzmy, żeby to miało sens. No ale żeby osiągnąć te 45-50 stopni, no to ten podgrzewacz musi ją podgrzewać na wejściu z podgrzewacza tak do przynajmniej 80 stopni, 70 może, zależnie jakie są też warunki na zewnątrz i jak długi mamy kij, że ta woda nam zdąży tam ostygnąć. No więc to jest taka wartość, przy której warto jakby myśleć o podgrzewaczu. No i takie podgrzewacze, no to jest, ich ceny zaczynają się zazwyczaj od gdzieś tam 15 000 netto. Też jesteśmy wam w stanie taki podgrzewacz zorganizować, jeżeli macie taką potrzebę. Raczej się montuje do systemów na vanach, już typowo. No i tutaj też z własnego doświadczenia trochę pracowałem wodą ciepłą, taką właśnie powyżej tych 50 stopni i czy to ma aż takie przełożenie w praktyce, czy aż tak to przyspiesza nam wykonanie tej usługi? No tutaj nie wiem. Wydaje mi się tak osobiście, personalnie, zupełnie szczerze, że może nie do końca jest to opłacalna inwestycja, ale pewnie zależy, jakie kto myje przeszklenia, czy to są bardzo brudne rzeczy, jak dużo tego, więc tutaj już decyzja zależy jakby od was, ale przynajmniej te 45-50 stopni na wyjściu z tego systemu powinno być. Punkt 9
na liście, to podajnik chemii. Czy mycie z chemią waterfedem ma sens? Rzadko, ale ma. Czasem jest taki typ przeszkleń, że nie opłaca nam się jeszcze zamawiać podnośnika albo myć tego z dostępu linowego, a jest na tyle nie aż tak bardzo brudne, że po prostu jesteśmy w stanie to dodatkowo z użyciem chemii jakby umyć z podłoża, powiedzmy, kijem, więc jakby ma to sens, aczkolwiek musi to być osobny kij z osobnym jakby zbiornikiem na chemię. Nie tak, że przez jeden kij nam przychodzi raz chemia, a raz woda demineralizowana. To się kompletnie jakby w praktyce nie spina jakby czasowo, bo zanim wam przejdzie po prostu ta chemia, to wam zdąży, nie wiem, coś wyschnąć, zanim to umyjecie. To jakby totalnie jakby nie działa i nie ma sensu. Ma sens na przykład rozwiązanie, kiedy kupicie sobie na przykład taki plecak z pompką, lub jakiś zbiornik i do niego zainstalujecie jakąś pompkę i z tego będziecie podawać, chemię na elewację osobnym kijem, a drugim kijem będzie to po prostu spłukiwać, czy doczyszczać, czy myć. No więc to jest takie rozwiązanie, powiedzmy, które się sprawdza, aczkolwiek też nie za często i też tak często ta chemia jakby aż nie pomaga, więc, lepiej to usunąć jakieś zabrudzenia mechanicznie, jakimś padem odpowiedniego rodzaju dla odpowiedniego zabrudzenia, niż używać tej chemii, ponieważ samo płukanie tej chemii też chwilę zajmie. Więc ogólnie czasowo to się bardzo rzadko spina, że ta chemia jest potrzebna. Więc odnośnie chemii, no to tyle. Kolejną kwestią będzie możliwość regulacji ciśnienia, czyli przepływu wody. I zdarzało mi się, że obserwowałem, że regulowaliście na przykład w ten sposób, że odkręcaliście po prostu ten zawór, który jest na dole, który służy do tworzenia ciśnienia na membranie. Jeżeli on jest mocno, powiedzmy, odkręcony i dużo idzie jakby brudnej wody na zewnątrz, to wtedy mniej trafia na kij. W ten sposób lepiej jest generalnie nie regulować. Ma to negatywny wpływ na zużycie membrany, więc tam powinien być jeden przepływ, no ale zdarza się, że właśnie, że macie ten przepływ za duży, bo nie wiem, jest bardzo duże ciśnienie z sieci, jeszcze podepniecie pompę i finalnie jest ten przepływ większy niż potrzeba. I ma to po prostu wpływ na zużycie filtrów. O tym wspomniałem też wcześniej. No i jeżeli nie macie jakby możliwości regulacji tego przepływu wody, no to wtedy po prostu te filtry wam się realnie szybciej zużyją. Bo tak to sobie możecie zawsze podregulować. Jeżeli macie za duże ciśnienie, to zmniejszacie na regulatorze i wtedy tej wody jest podawane dokładnie tyle, ile potrzebujecie, co w dłuższej perspektywie po prostu się wam zwróci na zużyciu filtrów. Więc to taka rada, żeby na to też sobie spojrzeć. Kolejną kwestią, na którą możecie zwrócić uwagę, jest design tego systemu. Będziecie tym pracować przy klientach najprawdopodobniej. Ważne, żeby mieć po prostu ten system czysty, żeby on wyglądał ładnie, estetycznie. No i tutaj też niektóre systemy, które są dostępne na rynku, wyglądają, powiedzmy, jak wózek z Castoramy z przykręconymi filtrami, a niektóre wyglądają bardziej profesjonalnie. No i też klient was w jakiś sposób oceni na tej podstawie po prostu, jaki ten system macie i może sobie jakiś tam wniosek wysnuć na ten temat, czy to aby na pewno wam powinien zaufać. Mogą tu się pojawić takie obiekcje klienta, więc no ten design i to, jak ten system wygląda, czy jest schludny, ładny, ma też znaczenie. No i kończąc ten wątek systemów mobilnych, no to jeszcze jest kwestia ceny. System, który najprawdopodobniej jest bardzo tani, nie może mieć tych wszystkich komponentów w takiej jakości, której wspomniałem w tym materiale, czyli najprawdopodobniej ta membrana wtedy będzie coś z nią nie tak, te złączki będą się bardziej psuły, może ta rama jest właśnie niewykonana ze stali nierdzewnej bądź z aluminium, więc tutaj na to sobie zwróćcie uwagę, czy ta cena aby na pewno nie jest za niska, no bo oczywiście kusi wydać mniej, a może to też działa, no ale później te koszty eksploatacji was po prostu dojadą finalnie i tak zapłacicie więcej, a może będą inne straty, ale to już ocenicie na podstawie tego, co wymieniłem w tym materiale. Dobrze, no a jak to się ma do systemów Navana? Generalnie bardzo wiele z tych kwestii jest takich samych, więc tutaj musicie sobie przez to przejść, patrząc po prostu na system Navana, jeśli go rozważacie. System Navana ma jakby na sobie cały ten system filtracji, tak jak on tutaj jest zamontowany, powiedzmy na jakiejś tam ramie, to na systemie Navana jest zamontowany na zbiorniku. Możecie też wybrać sam system Navana z samym systemem wypompowania na przykład i tankować go sobie takim systemem, jeżeli już na przykład taki wcześniej kupiliście. Jest to do połączenia.
Natomiast w takich urządzeniach Navana występuje ten system odcinania wody, więc tutaj musicie zwrócić uwagę, jak on jest jakby zbudowany w tym systemie, który rozważacie. Może to być system, który odcina wodę na zasadzie po prostu takiej bańki, która się unosi wraz z wodą i odcina wtedy zawór. Jeżeli to będzie system dodatkowo wyposażony w pompę filtracji, no to wtedy musi tam być jeszcze elektrozawór, który nam wyłączy pompę i po prostu odetnie wodę w innym miejscu, nie? Więc tutaj sobie musicie zwrócić uwagę po prostu na jakość tego elementu, czy jakby na tyle ufacie dostawcy tego systemu, że on po prostu zrobi to na tyle porządnie, na ile jest potrzeba. Drugi system, który występuje, no to jest system wypompowania wody ze zbiornika. No i to działa w ten sposób, że mamy pompki na 12V bądź jedną pompę na 12V. One są zasilane akumulatorem, który jest jakby dołączony do tego zestawu. Do tego jeszcze mamy sterownik przepływu, który umożliwia nam regulację przepływu wody oraz jeżeli zakręcimy wodę na kiju, to ta pompa się wyłączy. No i tutaj też głównie trzeba zwrócić uwagę na jakość elementów. Ja polecam Wam pompy Sharflo. To są najbardziej trwałe pompy, które są na rynku, są też stosowane w kamperach i tak dalej, więc jeżeli ten system, który rozważacie, ma pompę Sharflo, to super. Jeżeli ma inną, to pewnie w przyszłości, jak się zepsuje, wymienicie ją na Sharflo. Akumulator, też warto zwrócić uwagę, jaki to jest firma, akumulator jakiej jakości. Wtedy możecie ocenić, kiedy go będziecie wymieniać. No i jeśli jeszcze chodzi o sterownik, to raczej to jest jedno i to samo. Jest jeden dostawca na większość Europy tych sterowników do wszystkich systemów, więc raczej to jest jedno i to samo. I jeszcze jest kwestia ładowania tego akumulatora, no to tutaj też trzeba zwrócić uwagę, czy to jest ładowanie właśnie tak, że go podpinamy do akumulatora samochodowego i on się ładuje tym samym alternatorem, czy mamy też możliwość naładowania po prostu zwykłą ładowarką, bądź tylko tą ładowarką. Powinny być dwie te opcje, ta ładowarka też powinna być, żeby w razie czego ten akumulator podładować. Także takie kwestie sobie rozważcie w systemach Navana. Chodzi tu głównie o jakość tych elementów. No i to wszystko, co było w całej tej liście, w całym materiale. No dobrze, wyszedł nam długi materiał. Siedziałem cały czas przy stole, nie ruszałem się stąd. Zazwyczaj były to materiały praktyczne. Ciekawy jestem, jak taka bardziej podcastowa może forma Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach. Jeśli bylibyście zainteresowani systemami Navana dowolnymi w zasadzie, czy takimi dializacyjnymi, czy mobilnymi, RODI, czy Navana, to zapraszam do kontaktu. Dane kontaktowe znajdują się w opisie filmu. No ja się żegnam. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!